Algi dodatkowo są bardzo bogate w inne substancje odżywcze, tak jak minerały, kwasy tłuszczowe. Generalnie jest to świetne źródło białka. Możemy to porównać, te kwasy tłuszczowe, jak takie klocki, budulce, które ewolucja wykorzystała w bardzo wielu funkcjach fizjologicznych, metabolicznych. Jest to doskonałe źródło energii o bardzo niskiej masie, czyli coś małego, jeżeli taki organizm zje, wystarcza mu energii na dość długi czas. Dzień dobry wszystkim, cześć. Cześć. Jest w naszym studiu specjalny gość, Witek Sosnowski. Witek jest ichtiologiem i jesteśmy w cyklu rozmów o odżywianiu ryb. Dzisiejszą uwagę chcemy poświęcić algom, ich roli w diecie ryb. Więc Witku, może zacznijmy od tematu, czym są algi, jaka jest ich rola w odżywianiu ryb, co tak naprawdę algi czy też glony dają rybom w diecie? Algi to jest bardzo szerokie pojęcie i w to pojęcie włączamy zarówno jednokomórkowe glony, jak i makroalgi, nawet takie, które występują w refugium, albo ogromne kelp, który dorasta do kilkunastu metrów długości. Algi charakteryzują się tym, że białko z ich komórek jest dużo łatwiej przyswajalne niż białko zwierzęce. Znaczy to, że organizm nie potrzebuje wydatkować energii na to, żeby takie białko strawić. Przez to jest poniekąd lepsze niż białko odzwierzęce. Druga rzecz to takie białko jest tańsze w produkcji, więc producenci starają się zastąpić drogie i coraz mniej dostępne białko odzwierzęce. Mam na myśli tutaj mączki różnego rodzaju rybne, tudzież ze skorupiaków, mięczaków, białkami właśnie na bazie alg. W moim rozumowaniu jest to dość dobry kierunek, dlatego że ryby są dość dobrze przystosowane właśnie, żeby konsumować takie algi. Algi dodatkowo są bardzo bogate w substancje, inne substancje odżywcze, tak jak minerały, kwasy tłuszczowe, o których za chwilę sobie powiemy trochę więcej. Generalnie jest to świetne źródło białka. Okej, a czy tutaj możemy wyszczególnić jakieś konkretne białka, których powinniśmy szukać w pokarmach dla ryb? Czy to... Ja myślę, że tutaj mówimy o raczej miksach. Dobrze było, żeby takie mączki, bo to są mączki, które są używane do produkcji karm, były pochodzenia morskiego, tak? Ale wiem, że w przemyśle jest też wykorzystywana szeroko spirulina. Jest to właściwie cyanobakteria, która jest hodowana w wodzie słodkiej, aczkolwiek tutaj akurat nie przeszkadza to, bo to jest białko i to białko, więc nie przeszkadza to w stosowaniu w karmach dla ryb. Tak? One są bardzo dobrze przyswajalne zarówno przez ryby słodkowodne, zresztą nawet spirulina szeroko jest stosowana w dietetyce, polecana przez dietetyków dla ludzi do spożywania jako superfood, także jest to dobry kierunek. Okej, a bardzo często widziałam w składzie pokarmów szpinak. Czy to jest coś, co... jakie ma wartości szpinak? Dlaczego jest potrzebny rybom? Czy jest potrzebny? I też, czy po prostu możemy taki szpinak kupić w sklepie zapakowany w lodówce i możemy podawać swoim rybom?
Jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, to się do tego teraz ustosunkuję. Nie jestem jakimś wielkim fanem szpinaku, jeżeli chodzi o stosowanie go bezpośrednio do akwarium i suplementowanie go pokolcą, bo to pewnie o to chodzi. Jednak uważam, że dużo lepiej się sprawdza suszony nori czy coś bardzo podobnego, niech to będzie pochodzenia morskiego. Bo szpinak w karmach, w przetworzonych jest głównie suplementowany jako naturalne źródło żelaza, które jest minerałem potrzebnym chociażby do budowy hemoglobiny komórek krwi, także Tak jest. do tego celu jest wykorzystywany szpinak w karmach przetworzonych. Okej. Wydaje mi się, że przez nasze rozmowy przejawiał się wątek kwasów tłuszczowych. Z tego, co zdążyłam się zorientować, jest to kluczowy element diety ryb i chciałabym ten odcinek również poświęcić, żebyś rozbudował ten wątek, jak ważne one są w diecie i czym są, co powodują i na co komu ich trzeba. Dobrze. Kwasy tłuszczowe pełnią różnorakie funkcje w odżywianiu ryb. Ich znaczne rozpowszechnienie we wszechoceanie sprawiło, iż natura w procesie ewolucji zaczęła używać je jako takie naturalne biokomponenty. W wielkim skrócie możemy sobie to wyobrazić jako takie klocki składowe, gotowe do wykorzystania w wielu najróżniejszych dziedzinach, wielu najróżniejszych formach organizmów żywych. I ich powszechność spowodowała, że nie było potrzeby wydatkowania energii przez organizmy na ich syntezę. Czyli w konsekwencji te organizmy jakby nigdy nie wykształciły takich mechanizmów, ani być może utraciły, tego nie wiemy dokładnie, ale na dzień dzisiejszy ich nie mają. Z jednym małym wyjątkiem, bo ta sytuacja dotyczy wszystkich kręgowców, oprócz ryb słodkowodnych. Ryby słodkowodne wyewoluowały w nieco innym środowisku, bardziej ubogim, i natura wyposażyła je w specjalne enzymy, tak zwane elongazy, które potrafią wyciągać łańcuchy prostszych kwasów, które są dość powszechne w środowisku tym wynurzonym, którym my to znamy, czyli pochodzenia roślinnego. I ryby takie mają możliwość wewnątrz organizmu syntezowania właśnie kwasów tłuszczowych, takich, które są niezbędne do funkcjonowania. Oprócz tej funkcji, o której ja już wspominałem, czyli funkcji nośnika, skondensowanego nośnika energii, kwasy tłuszczowe pełnią naprawdę wielorakie i często nawet jeszcze niepoznane funkcje w organizmach ryb morskich. Mówiąc o tych kwasach tłuszczowych, mam na myśli głównie 3, które są takie naprawdę dość poznane. Ich funkcje przynajmniej w części możemy opowiedzieć. Mam tutaj na myśli EPA, DHA i ARA. I dla przykładu, EPA jest odpowiedzialny częściowo za transkrypcję genową, jest też odpowiedzialny za rozwój najważniejszego narządu, jakim jest mózg. DHA dla przykładu jest w dużej mierze asymilowany przez tkankę nerwową. Badania pokazują, że DHA jest w bardzo dużej ilości obecny na przykład w gałce ocznej larw ryb i jego deficyty powodują po prostu niedowład tego narządu wzroku. Także jest to niezwykle istotny komponent. ARA jest prekursorem, czyli jest takim właśnie tym biokomponentem na potrzeby produkcji takich związków, które nazywają się eikosanoidy. I biorą one udział w szeregu funkcji immunologicznych, czyli wpływają korzystnie, jakby stymulują układ odpornościowy ryb. Reasumując, kwasy tłuszczowe są naprawdę istotnym składnikiem diety i wiemy już, że nie mogą być syntezowane przez organizm ryby, dlatego muszą być jakby uzupełniane, suplementowane
w takiej zbilansowanej diecie ryb. A jakie jest najlepsze źródło kwasów tłuszczowych? Największe złoże? źródło zawsze będą to jednokomórkowe glony. One są najbardziej bogate. Natomiast w larwikulturze stosuje się widłonogi, aż ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Calanidae, bo ta jest bardzo bogata w kwasy tłuszczowe. To widać nawet przy analizie widłonogów. Nie potrzeba mikroskopu, żeby zobaczyć, które są Calanidae, bo większość widłonogów będzie na przykład w wodzie, a te będą w tłuszczu, jak zaczynają się rozkładać. Także tu widać wyraźnie, że są to dość bogate, tłuste takie zwierzęta i przez to są wykorzystywane właśnie jako produkt do produkcji pokarmów. Okej, a powiedz mi, czy warto jest karmić pokolce w akwarium, czy w ogóle naszych roślinożerców lub ryby spokojnego żeru? Czy warto jest je dokarmiać glonami z refugium? Czy te glony są jakoś lepsze, gorsze? Czy one nie kumulują zbyt dużo niechcianych substancji w akwarium? Więc może opowiedz nam o tym, czy glon to się równa glon? Czy są jakieś różne poziomy tych glonów, lepsze, gorsze? Są, natomiast jeżeli mówimy o takich glonach z refugium, to jeżeli tylko pokolce chętnie jedzą, to jak najbardziej jest to świetny suplement diety. Te glony owszem różnią się między sobą poziomami pewnych kwasów. Tutaj chodzi też o to, że jedne mają więcej EPA, drugie mają więcej ARA, ale dobrze jest, kiedy suplementujemy na przykład kilka gatunków, kiedy wiemy, że możemy sobie, nie wiem, mamy kilka gatunków refugium i raz te, czy raz jeszcze inne podajemy. To jest taki idealny jakby model żywieniowy, tak? Okej, myślę, że spora dawka wiedzy a propos kwasów tłuszczowych, ale jeszcze chciałabym porozmawiać w tym odcinku o pigmentach, o naturalnych pigmentach. Co to znaczy na etykiecie, kiedy widzimy astaksantyna, co ona powoduje. Widać czasami paprykę, czy to jest też barwnik. Więc chciałabym, żebyś nam troszeczkę opowiedział o tym, jaki wpływ mają pigmenty, czy one są potrzebne, czy to jest tylko taki jakiś nasz wymysł, że chcemy mieć bardziej kolorowe rybki, czy one rzeczywiście potrzebują pigmentów do swojej diety? Ryby od zawsze wykorzystywały pigmenty. Przede wszystkim pigmenty w wodzie morskiej to są karotenoidy, a zwłaszcza astaksantyna. Ona jest chyba najbardziej rozpowszechniona w środowisku morskim. I rola pigmentów, no może zacznijmy od tego, jaką rolę pełni w komórce glonów, dlatego że pigmenty też w środowisku morskim pochodzą po prostu z komórek glonów. Ich rola w komórce glonów polega na tym, że zapewnia ochronę przed takim bardzo energetycznym światłem, jakim jest światło z pogranicza ultrafioletu, fioletu i niebieskiego. Nawet my w urządzeniach elektronicznych mamy filtry niebieskiego światła, bo już ta wiedza wychodzi, że to światło dość szkodliwe, jeżeli chodzi o oczy, więc pełni to rolę maskującą, ochronną. Podobną rolę pełni na przykład w ikrze niektórych ryb. Nie wiem, czy zauważyłaś, na przykład ikra błazenków ma kolor pomarańczowy i wiąże się z tym, że właśnie oprócz oczywiście lipidów w tej ikrze, w tej masie znajdują się także karotenoidy. Częściowo odpowiedzialne za właśnie ochronę tego delikatnego, małego zarodka przed szkodliwym działaniem światła UV i niebieskiego. Inna rola, jeżeli chodzi akurat może o jajo, akurat już jesteśmy przy tej ikrze, to dopowiem, jest taka, że karotenoidy pełnią taką rolę nadzorującą w chwili organogenezy, czyli w chwili, kiedy komórki zaczynają się formować w różnego rodzaju narządy, to właśnie karotenoidy decydują o tym, która komórka jak się będzie w co formować, tak? Więc no tutaj ta rola jest różnoraka. W organizmach ryb
pełnią one rolę antyoksydantów. To jest bardzo istotna rola, gdyż no, tak w bardzo dużym skrócie ujmując, pełni takie działanie antynowotworowe. Jasne. To rozumiem. Myślę, że duża dawka wiedzy jak na jeden odcinek. Mogliśmy się dowiedzieć bardzo dużo o algach, o kwasach tłuszczowych, o pigmentach i tak naprawdę wszystkie te 3 składniki możemy uznać, że to jest podstawa diety ryb. Myślę, że tak. Dobrze. W takim razie na ten moment dziękuję. Dziękujemy wspólnie Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.